Witam w kolejnym odcinku z serii, w której rozmawiamy o robotach przemysłowych i ich zastosowaniach. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do kontynuacji rozważań o rozwiązaniach firmy Fanuc, które wpisują się w koncepcję tzw. robotów inteligentnych. Zapraszam do oglądania. Nawiązując do poprzedniego odcinka, pozostaniemy dzisiaj w świecie zmysłu wzroku robota, czyli w świecie systemu wizyjnego, w jaki robota można wyposażyć, rozszerzając tym samym znacznie jego funkcjonalność. Przy okazji poprzedniego spotkania miałem przyjemność prezentować Państwu system AR Vision 2D, jego zastosowanie i możliwości jego konfiguracji. Mówiliśmy wówczas o tym, że można go zastosować do zadań związanych z lokalizowaniem detali losowo rozmieszczonych przed robotem na płaszczyźnie. Powiedzieliśmy także, że możemy użyć tego systemu do inspekcji jakości, czyli do określania tego za pomocą kamery, czy dana część może zostać dopuszczona do kolejnego etapu produkcji. Na przykład, czy posiada cechy, które powinna posiadać, czy jej wymiary mieszczą się w zadanych granicach i w zadanych tolerancjach. Dzisiaj powiemy sobie o trójwymiarowym systemie wizyjnym Fanuca. Będziemy mówić o narzędziu nazwanym Fanuc 3D Area Sensor. Po co 3D Area Sensor został zaprojektowany, do jakich zadań go stworzono i co może dać użytkownikowi? Przede wszystkim do lokalizowania obiektów w przestrzeni w trójwymiarze. Trzeba powiedzieć na tym etapie, że robot wyposażony w to narzędzie jest w stanie zlokalizować sobie ułożone przed nim absolutnie losowo części, a następnie obliczyć i wykonać ruch do ich bezpiecznego pobrania. Na tym etapie brzmi to trochę jak w przypadku systemu dwuwymiarowego, czyli AR Vision 2D. Natomiast tutaj przechodzimy już właśnie z płaszczyzny do przestrzeni. Przenosimy się ze świata 2D do 3D, a więc zadanie zlokalizowania tej części i pobrania jej jest jednak tutaj nieporównywalnie trudniejsze. Fanuc 3D Area Sensor stosujemy do aplikacji typu bin picking, czyli do takich zadań, jak przetłumaczona z języka angielskiego nazwa może sugerować, w których chodzi o pobranie części absolutnie losowo ułożonej, znajdującej się w koszu, w skrzyni czy w jakimkolwiek innym pojemniku, najczęściej o kształcie prostopadłościanu. Skoro do tego typu aplikacji możemy to narzędzie wykorzystać, to nie trudno już sobie na tym etapie wyobrazić, że daje to potężną zaletę użytkownikowi takiego stanowiska zrobotyzowanego. Ta zaleta czy ta korzyść polega na tym, że jeżeli mamy nową serię detali, nową partię, która ma zostać pobrana przez robota kolejno i przeznaczona do kolejnych etapów procesu, jakim może być na przykład obróbka, to w takim wypadku operator czy też system transportowy musi dostarczyć do tego stanowiska wyłącznie kosz z losowo rozrzuconymi czy też losowo umieszczonymi detalami. Resztę zrobi za nas system, zrobi za nas robot. Czyli jeżeli tylko przed robotem znajdzie się kosz w zasięgu jego wzroku, można powiedzieć, czy też w polu widzenia kamery, to on będzie w stanie dalej obsłużyć już zadanie do samego końca. Drugą kwestią jest oczywiście sprawa bezpieczeństwa, to znaczy jeżeli robot samodzielnie ma pobierać detale, najpierw lokalizować je, a później decydować o tym, w jaki sposób dany detal pobrać, jak złapać daną część, to musi to się oczywiście odbywać w sposób bezpieczny. W związku z tym robot musi wiedzieć, gdzie znajduje się kosz, jak są zbudowane ściany tego pojemnika. Musi również zdawać sobie sprawę, że wokół pojemnika mogą znajdować się różne inne elementy, na przykład filar czy jakiekolwiek elementy konstrukcji mechanicznej naszego stanowiska. Jeżeli robot będzie zdawał sobie sprawę, gdzie te elementy się znajdują, będzie miał zapamiętane w kontrolerze, w pamięci kontrolera modele tych przeszkód, to powinien tworzyć sobie ruch i kierować swoim ramieniem w taki sposób, aby automatycznie tych przeszkód omijać, aby unikać sytuacji potencjalnie kolizyjnych. I robi to. To jest kolejne narzędzie, które w ramach pakietu 3D Area Sensor Fanuc oferuje użytkownikom. To znaczy system oblicza taką ścieżkę dojazdu do detalu i taką trajektorię, aby do kolizji z tymi wcześniej wymienionymi elementami nigdy nie doszło. Aby ta trajektoria była bezpieczna i abyśmy mieli 100% pewność, że przy podejmowaniu kolejnych części nasz robot, chwytak czy też element wykonawczy czy kosz jest całkowicie chroniony i nigdy nie dojdzie do kolizji pomiędzy nimi.
Myślę, że widać już na tym etapie, że jeżeli robot samodzielnie lokalizuje sobie detale w przestrzeni, a następnie w autonomiczny sposób decyduje o tym, jak może je bezpiecznie pobrać i realizuje ten ruch pobrania kolejnych części, to jak najbardziej to narzędzie wpisuje się w najbardziej innowacyjne rozwiązania stosowane dzisiaj na świecie w robotach przemysłowych. Jest to kolejny dowód innowacji i zaawansowania technicznego firmy Fanuc. I myślę, że co więcej, można powiedzieć, że jesteśmy również w tym przypadku, tak samo jak miało to miejsce w systemie wizyjnym AirVision 2D, jesteśmy niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o wiodących producentów robotów przemysłowych na świecie. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość prosta. Otóż znów, podobnie jak w przypadku systemu dwuwymiarowego, 3D AR sensor jest narzędziem, które Fanuc posiada jako jedyny producent robotów przemysłowych na świecie od początku do końca swojej produkcji, czyli jest to system wizyjny wyprodukowany przez Fanuca dla naszych robotów w 100% produkcji firmy Fanuc. Mamy tutaj elastyczne dostosowanie się do otoczenia, mamy samodzielne podejmowanie prawidłowych i autonomicznych decyzji, a więc mamy najbardziej zaawansowane i inteligentne algorytmy w pełnym wydaniu. W jakich gałęziach przemysłu, czy w jakich sytuacjach stosujemy aplikacje typu bin picking z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D? No tutaj przykładów jest wiele. Takimi najbardziej jaskrawymi zastosowaniami systemu wizyjnego 3D może być sytuacja, w której robot ma pobrać losowo rozrzucone w koszu detale, a następnie załadować na przykład centrum frezarskie, aby mogło ono przeprowadzić operację obróbki. To jest pierwszy z przykładów. Bardzo często w takiej konfiguracji nasze roboty pracują. Wówczas operator czy system transportu dostarcza do robota tylko kosz z metalowymi elementami do obróbki. Reszta, można powiedzieć, dzieje się sama. Kolejnym przykładem mogą być duże firmy, które realizują wysyłkowe zamówienia dla klientów. Klient składa zamówienie indywidualne. Wówczas firma spośród wielu, kilkuset, kilkudziesięciu rodzajów detali musi złożyć to zamówienie dla klienta, przygotować do niego przesyłkę. Bardzo często kolejne rodzaje detali są przechowywane właśnie w koszach czy w małych pojemnikach prostopadłościennych. W takiej sytuacji również robota można zastosować, aby to on skompletował zamówienie, aby samodzielnie sobie wyszukał detal, jaki ma zostać wysłany do klienta i poprawnie skompletował gotową paczkę. Zapraszam teraz Państwa do zagłębienia się w sposób konfiguracji systemu 3D AR Sensor. Sprawdzimy sobie, jak on funkcjonuje, z jakich elementów się składa i w uproszczony sposób zerkniemy sobie na jego stronę konfiguracyjną. Znajdujemy się teraz przy stanowisku testowym i stanowisku demonstracyjnym, w którym przeprowadzamy różnego rodzaju testy z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu wizyjnego Fanuca, Fanuc 3D AR Sensor. Chciałbym teraz zaprezentować pokrótce, jak ten system działa w praktyce. A więc mamy tutaj naszego robota M20 i A12L. Mamy pojemnik z detalami ułożonymi całkowicie losowo. Możemy sobie tutaj dołożyć nowe detale, czy rozrzucić detale, które już się w nim znajdują, tak aby było widać, że ich pozycja nie jest ustalona. No i mamy rzecz najważniejszą, czyli nasz system, który zamontowany jest nad pojemnikiem. System, który sprzętowo składa się z projektora znajdującego się w centralnej części oraz dwóch kamer, które pod niewielkim kątem patrzą właśnie na pojemnik z detalami. W tym przypadku, jeżeli uruchomimy program w trybie ręcznym, tak jak to robiliśmy w poprzednich odcinkach, to w pierwszej kolejności robot ustawi się w pozycji domowej, czyli w takiej pozycji, która nie będzie mu przeszkadzała przy pobieraniu kolejnych zdjęć. Czyli w zasadzie robot musi być odsunięty od kosza na tyle, aby nie przesłaniał sobie sam swoich własnych kamer. A więc uruchamiamy program, robot osiągnął pozycję domową i w tym momencie rozpoczyna pobieranie mapy punktów 3D. Jeżeli tutaj na chwileczkę go zatrzymamy, to będziemy mogli powiedzieć, że to, co przed chwilą zostało wykonane, było widać takie prążki światła, które zostały rzucone na detale. To był właśnie moment pobierania kolejnych zdjęć przez system i wyciąganie informacji o tym, gdzie detale znajdują się w przestrzeni.
W następnym kroku to, co robi system, to z wybranej mapy punktów, tak zwanej chmury punktów w przestrzeni, określa, które z tych obszarów mogą być naszymi szukanymi detalami na podstawie zadanych wcześniej algorytmów. Jeżeli uruchomimy program dalej, to zobaczymy, że po przeprowadzeniu takiej analizy w trybie zwolnionym, odpalimy tutaj robota, dojeżdża on do wybranego kolejnego detalu i usiłuje go pobrać. A więc wybrał sobie ten detal, pobrał go i teraz będzie w stanie przejechać do kolejnego miejsca, aby przeorientować się, złapać go w inny sposób, czy wykonać jakiekolwiek inne zadanie. Ja chciałbym teraz jeszcze raz uruchomić program, żeby pokazać Państwu kolejną rzecz, a mianowicie bezpieczne dojeżdżanie do kolejnych detali. Jeżeli uruchomimy ten sam program jeszcze raz, czyli robot w tym momencie wycofa nam się do pozycji referencyjnej, do pozycji bezpiecznej, pobiera kolejną mapę punktów 3D i teraz następuje pobranie kolejnego detalu. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie podejmowania kolejnego detalu, jeżeli go teraz zatrzymamy w tym momencie, robot musi skierować swoje narzędzie i swoje ramię w taki sposób, aby nigdy nie doszło do kolizji między tym właśnie narzędziem a ścianami kosza, stołem, filarami czy jakimkolwiek elementem mechanicznym naszego stanowiska. I tak to się właśnie odbywa. W tym momencie aktywowany jest ten pakiet Interference Avoidance, o którym mówiłem w pierwszych minutach tego odcinka. I to właśnie ten pakiet czuwa nad całkowitym bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o ruch robota. Puszczamy program dalej, robot podejmuje kolejny detal i teraz jest gotowy do tego, żeby wykonać kolejną operację. Czy to będzie załadunek centra frezarskiego, czy to będzie zapakowanie tego detalu do kartonu, czy do jakiegoś pojemnika zbiorczego, czy to będzie odłożenie go na przenośnik taśmowy. To już zależy wyłącznie indywidualnie od tego, co klientowi jest potrzebne i do czego chce ten system wykorzystać. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku systemu wizyjnego 2D, tak i tutaj cała konfiguracja, czyli skalibrowanie kamer, wyznaczenie algorytmów szukania nowych detali może się odbyć z tego poziomu, z poziomu iPendanta. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że do konfiguracji tych algorytmów szukania nie potrzebujemy w żaden sposób komputera zewnętrznego. System działa samodzielnie. Cały proces wizyjny jest przechowywany w pamięci kontrolera. A więc jeżeli na iPendancie, czyli na panelu programisty klikniemy sobie menu i wybierzemy pozycję Air Vision, to pojawi nam się okno Air Vision Setup, w której wszystkie parametry szukania możemy zadać. Jest kilka podstawowych narzędzi, które mogą być wykorzystane w naszym procesie wizyjnym. Jest na przykład Cylinder Locator Tool, idealny dla takich właśnie detali o kształcie cylindrycznym, o kształcie wałka, gdzie, tak jak nazwa tego narzędzia sugeruje, szukamy właśnie tego typu kształtów. Sprawa jest absolutnie prosta, podajemy długość i średnicę cylindra, który nas interesuje. Resztę robi algorytm, który z pobranej chmury punktów 3D, o której wcześniej wspomniałem, jest w stanie znaleźć właśnie taki kształt. Jest Plane Locator Tool do szukania płaszczyzny, jest Blob Locator Tool do szukania grupy punktów trójwymiarowych. Jest wiele innych narzędzi, na przykład Gripper Finger Locator Tool, dedykowany do aplikacji, w których detale mają być chwytane dwupalczastymi chwytakami. Sposób chwytania detali też może być jak najbardziej zróżnicowany. Czy zdecydujemy się na technikę podciśnieniową, czyli przyssawkę, czy na elektromagnes, czy na chwytaki mechaniczne dwu- lub trójpalczaste, to zależy wyłącznie od tego, jaki nasz detal ma kształt, jaki detal chcemy pobierać i co dalej z nim robić. Na stronie konfiguracyjnej procesu wizyjnego widzimy już podgląd naszego kosza oraz w takiej reprezentacji wyrażonej kolorem już widzimy pierwsze wskazania systemu, jak oszacował sobie położenie i lokalizację, jeżeli chodzi o wysokość stosu kolejnych detali, które są przeznaczone do pobrania. Proszę Państwa, w ten oto sposób dotarliśmy do końca tego odcinka. Mówiliśmy sobie dzisiaj o jednym z najbardziej zaawansowanych systemów, systemie wizyjnym trójwymiarowym, jaki Fanuc ma w swojej ofercie. Ja tradycyjnie dziękuję za poświęcony czas, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka i do zobaczenia.